Sezon jest już tuż przed nami, dlatego pogadamy sobie dzisiaj o tym, jak sprawić, by jazda na rowerze była przyjemnością, a nie męczarnią. Jestem przekonany, że są tutaj takie osoby, które naoglądają się tego, co robię ja, co robią inni youtuberzy rowerowi, co robią ich znajomi i zastanawiają się, jak to jest możliwe, że jesteśmy w stanie tyle wysiedzieć na tych siodełkach, tyle jeździć, skoro oni przecież wsiadają i dla nich każda taka jazda to jest masakra. Dlatego dzisiaj temat może bardziej dla takich osób nieco początkujących i chciałbym się z wami podzielić moimi 4 radami, które często daję moim znajomym dookoła, którzy też chcieliby pojeździć nieco więcej na rowerze. Jestem pewny, że jeżeli wprowadzicie któreś z tych rad, to wasza jazda zacznie być dużo przyjemniejsza niż kiedyś. Mam wrażenie, że wśród weekendowych rowerzystów pokotuje takie przekonanie, że trzeba jeździć ciężko. Trzeba się zmęczyć, że trzeba używać ciężkich biegów i że lekkie biegi są dla... Nie wiem, jakiego sformułowania mógłbym tu użyć, żeby nikogo nie urazić, ale generalnie są dla Ja pamiętam, że u mnie było dokładnie tak samo. Trochę wstydziłem się używać tych lżejszych biegów, ponieważ miałem takie wrażenie, że wszyscy dookoła mnie obserwują i widzą, o patrz, ten jedzie na najlżejszej przerzutce, ale to jest łajza. I miałem też w ogóle takie wrażenie, że generalnie te lekkie biegi to są ogólnie dla osób, które nie radzą sobie z jazdą na rowerze. Dlatego każdą trasę, każdą górkę, wszystko starałem się pokonywać na najcięższych przełożeniach i tylko naprawdę w podbramkowych sytuacjach, kiedy już wjeżdżałem na naprawdę ciężką górkę, wtedy tylko i wyłącznie używałem najlżejszych biegów. To nie jest też do końca tak, że dziewczyny nie mają z tym problemu. U dziewczyn nie chodzi może o ego, u dziewczyn nie chodzi może o testosteron, ale u dziewczyn przemawia troszeczkę brak takiej ciekawości co do tego, czym są przerzutki. Mężczyźni tak naturalnie, mi się wydaje, w większości gonią za technologią, za jakimiś gadżetami i ciekawi ich, co to jest za dźwigienka i sobie zmieniają, przemieniają, próbują, kombinują. Kobiety wsiadają na ten rower, najczęściej za namową swoich chłopaków, partnerów, no jadą z nimi na tą jakąś wyprawę i ogólnie trzymają kierownicy, a tutaj to coś, nie, po co to komu, nie będę tego używać. Ja już to widziałem notorycznie, że jak jedzie się z jakąś dziewczyną, to ona po prostu ustawi sobie jedne biegi i potem już lepiej nic nie ruszać. Jeszcze się coś zepsuje, jeszcze coś namiesza, jeszcze coś pokombinuje, dlatego one tego najczęściej nie ruszają. Więc dziewczyny, też się nie bójcie, też starajcie się zmieniać przerzutki, bo naprawdę będzie wam się jeździć dużo łatwiej, a trzymanie się jakiejś tam jednej kombinacji no nie jest to najbardziej uniwersalne rozwiązanie. Kolejny problem, który bardzo często widzę, nie można go scharakteryzować jakimś takim jednym wyrażeniem, chociaż jeżeli miałbym się pokusić o takie, byłoby to ogólnie zła pozycja na rowerze. Ale co się w tym zawiera? Będzie to najczęściej jazda na zbyt nisko lub zbyt za wysoko ustawionym siodełku. Mogą być to też takie problemy, które już są dosyć trudne do naprawienia, czyli jazda na zbyt dużej ramie i na zbyt małej ramie oraz też często zbyt szerokie siodełko i zbyt wąskie siodełko. Przejdźmy może właśnie do tej szerokości siodełka, bo tutaj narosło wiele mitów. Wiele osób uważa, że im szersze siodełko, tym jest wygodniejsze. Mają takie wrażenie, że o Jezu, jak na tym musi być niewygodnie, jaka masakra. A to tak nie do końca jest. Jak często można zauważyć, w rowerach miejskich, w rowerach trekkingowych najczęściej są wrzucane takie szerokie siodła. I ma to wtedy sens, ponieważ jeździmy na jakichś tam krótkich dystansach, mamy wyprostowaną pozycję i wtedy rzeczywiście potrzebujemy dosyć duże podparcie pod tyłek, żeby nam to było utrzymywane. W sytuacji jednak, kiedy mamy troszeczkę bardziej sportowy rower, w sytuacji, kiedy ta pozycja jest troszeczkę bardziej leżąca, to te szerokie siodło już wtedy nie działa tak dobrze, już może spowodować, że będziemy mieli obtarcia. Siodełko generalnie powinniśmy dopasować do szerokości naszych kości kulszowych i wtedy będzie najbardziej idealnie. Często też pokutuje taki mit, że kobiety powinny mieć szerokie siodełko, a to też nie jest prawda. Bardzo często może być tak, że kobieta, choć nawet może wydawać się, że ma dużo szerszą pupę, to tak naprawdę kości kulszowe ma wąskie. Wiadomo, bardzo często to idzie w parze,
ale nie zawsze tak jest. Dlatego jeżeli macie jakiś sklep rowerowy w waszej okolicy, który posiada takie siedzisko, na którym siadacie i odciska wam waszą pupę i można zobaczyć, gdzie są wasze kości kulszowe, to warto się tam udać, zmierzyć to i zobaczyć, jakie najlepiej by pasowało do waszej pupy siodełko. No jest to jednak kwestia, która już wymaga jakiegoś zakupu, jakiegoś zaangażowania z waszej strony. Najprostszą rzecz, jaką możecie zrobić, to poprawne ustawienie pozycji siodełka. Bardzo często widać, że ktoś ma siodełko za nisko lub za wysoko. Jeżeli będzie miał to siodełko za nisko, to wtedy kolana strasznie są wypychane na zewnątrz. Dlatego taka jazda będzie dla was bardzo niekomfortowa i może być po prostu później nawet bolesna. Możecie się nabawić przez to jakiejś kontuzji, przez to, że macie tutaj cały czas pedałujecie tak. To bardzo łatwo widać, jeżeli z kimś jedziecie i jedziecie za nim, to widzicie, że wypycha tak nogi na zewnątrz. Z kolei jeżeli macie ustawione siodełko za wysoko, no to wtedy próbujecie sięgać tych pedałów. Robicie takie przeprosty, to co też nie jest dobre i co też na dłuższą metę może powodować jakieś kontuzje. Są sposoby na ustawienie odpowiednie siodełka. Nie będę wam teraz tłumaczyć, jak ustawić sobie poprawnie siodełko. Zostawię prawdopodobnie tutaj w karcie jakiś link do filmiku, w którym jest jakaś całkiem spoko metoda. Jeżeli chodzi o za dużą lub za małą ramę, no to tutaj sytuacja jest już dosyć skomplikowana. Najlepiej by było sprzedać stary rower i kupić sobie po prostu taki, który będzie odpowiedni dla nas. Osoby często gdzieś tam próbują tutaj kombinować z jakimś przedłużaniem mostka, z regulowaną kierownicą, właśnie z ustawianiem odpowiednim siodełka, zbliżaniem go do przodu, do tyłu, ale w ostatecznym rozrachunku to i tak nie rozwiąże waszych problemów. Wiadomo, kiedyś to było normalne, że jeździło się na za dużym, za małym rowerze i w teorii nikt nie narzekał, ale pytanie, czy kiedyś też ludzie pokonywali takie dystanse tak bez problemu. No, prawda jest taka, że na wszystkim da się jeździć i prawdopodobnie sobie poradzicie, ale no jeżeli chcecie troszeczkę zacząć zwiedzać wasze okolice i robić tych kilometrów po 20, 30, 40 i robić to regularnie, no to warto by było, żeby ten rower był do was jak najbardziej dopasowany. Tymi wszystkimi zabiegami, zmiany mostka i tak dalej, możecie pewne rzeczy nieco skamuflować, ale zmienia się też w związku z tym geometria roweru, więc rower może zacząć być trochę bardziej zwrotny, aż za bardzo zwrotny. Z kolei w drugą stronę może być wręcz taki toporny, że będziecie się czuć, że jedziecie jakimś wielkim krążownikiem, którego ciężko ogarnąć. No więc to może być takie średnie. Do tego na przykład jeżeli sobie zwiększycie wysokość kierownicy, zmienia się wasza pozycja w tym momencie na rowerze, wtedy to może się odbić właśnie na bólu tyłka. Także to są takie naczynia połączone, że zmienicie jedno i psuje się drugie. To jest taka walka i pytanie, czy nie lepiej po prostu zastanowić się nad nowym rowerem. Oczywiście na krótką metę spoko, ale w dłuższej perspektywie raczej nowy rower. Kolejna rzecz, która może wam psuć niesamowicie jazdę na rowerze, to poczucie, że jesteście zbyt słabi, że wy nie macie kondycji, że nie macie siły. Ja nie wiem, może już troszeczkę jestem odklejony pod tym względem, ale mam takie wrażenie, że ogólnie ciężko jest nie mieć kondycji do jazdy na rowerze. I oczywiście ja tutaj nie mówię o pokonywaniu jakichś setek kilometrów, jechania z jakąś mocną grupą, ekipą, która tuż pędzi, tam pędzi i tak dalej. Ja tu mam bardziej na myśli, że bierzecie sobie rower i macie ochotę przejechać 30 km. Oczywiście to nie będzie tak, że to jest po prostu tak proste do zrobienia i po prostu nie będzie tutaj żadnych przygód i walki ze samym sobą. Ale mi się wydaje, że wasz organizm jest to w stanie ogarnąć, tylko musicie pamiętać o tym, żeby jeść. Ponieważ błąd, który popełniają najczęściej początkujący rowerzyści, to jest właśnie nie branie żadnej przekąski na rower. Wychodząc z założenia, że dobra, no przecież wychodzimy sobie tam na 2 godzinki na rower, to o co chodzi? Rower jest bardzo dużym pochłaniaczem energii. Wy tak naprawdę jesteście takim, można powiedzieć, koniem mechanicznym, który napędzacie całą tą maszynę i musicie doładować paliwo. Jeżeli nie doładujecie tego paliwa, no to zaczynają się problemy. Organizm próbuje to paliwo brać rzeczywiście z jakichś waszych tam zasobów, ale jest to dużo mocno utrudnione, bo organizm potrzebuje tej energii tu i teraz, a ona jest schowana gdzieś tam mocno w zasobach. To trochę tak, jakbyście byli w domu, jesteście głodni, otwieracie lodówkę, tam nic nie ma
i musicie iść teraz na drugi koniec miasta, żeby zrobić zakupy. No, trochę to trwa. Zjecie, ale nie będzie zbyt przyjemnie. Dlatego pamiętajcie, żeby jak jedziecie sobie na jakąś przejażdżkę, mieć zawsze ze sobą jakiegoś zapasowego batonika albo zatrzymać się w sklepie, więc jedzenie, no i oczywiście nawodnienie to podstawa i zobaczycie, że też wasze przejażdżki będą dużo przyjemniejsze i będą dużo łatwiejsze. To już trochę takich osób, które bardziej wkręciły się w rower, czyli taka ciągła jazda na pałę. Trochę jest to bardzo podobne do tej jazdy na najcięższych biegach. Mam wrażenie, że mężczyźni mają taką tendencję do tego, by po prostu każda przejażdżka była jazdą na pełny ogień. A to jest bardzo złe, ponieważ jeżeli myślicie, że dzięki temu będziecie coraz szybsi i coraz lepsi, no to niestety, ale tak nie będzie. Przez jakąś chwilę może to zadziała, ale na dłuższą metę dla organizmu to już nie będzie jakiś nowy bodziec do tego, by powodować wzrosty waszej, chciałbym powiedzieć performance, ale nie wytrzymałości, performance. Wydajność. Jeżeli myślicie, że wasza wydajność będzie cały czas wzrastać, to jesteście w dużym błędzie. Też na dłuższą metę taka jednostajna jazda jednym wysokim tempem no też nie będzie wam gwarantować dobrych wyników, nawet jeżeli będziecie to robić z przerwami, w sensie raz na pałę, raz spokojnie, raz na pałę, raz spokojnie. I to powie wam chyba każdy trener. Ja tutaj tak bardzo prostolinijnie, ale jeżeli chcecie trenować, no to musicie sobie ułożyć jakiś plan treningowy, gdzie najczęściej taki trening polega na jakichś interwałach, na mieszanej intensywności podczas jazdy i tak jest najlepiej budować sobie jakąś większą wydolność, większą wydajność. A jazda na pałę na pewno pomoże wam na samym początku, ale w późniejszym czasie może nawet spowodować, że wasz rozwój się cofnie i wrócicie do jakiegoś tam punktu, w którym nie chcielibyście się znajdować. I oczywiście ostatecznie tak czy owak trzeba pamiętać o tym, że żeby jeździć, trzeba jeździć. Więc żeby ta wasza jazda stała się taką przyjemnością w 100%, że każde wyjście na rower nie będzie stanowić dla was żadnego problemu, musicie po prostu przebrnąć przez jakieś tam pierwsze etapy tej waszej podróży rowerowej. Każda kolejna będzie coraz łatwiejsza, wasze dupsko też się przyzwyczai do siodełka, nie ma się co poddawać na samym początku, trzeba po prostu próbować, a to co możecie odkryć dzięki rowerowi naprawdę może zmienić nawet wasze całe podejście do życia. Z mojej strony na wszystko to dzisiaj, trzymajcie się, cześć!